jest godzina? Która jest godzina? Jak stoimy z czasem? Jak stoimy z czasem? Jaki mamy czas? Jaki mamy czas? Ile mamy czasu? Ile ja mam czasu? Ile mamy czasu? Ile ty masz czasu? Ile ja mam czasu? Ile ty masz Ile czasu mi zostało? Ile czasu nam zostało? Ile czasu tu zostaniesz? Ile czasu nam zostało? Czy możesz mi Ile czasu mi zostało? podarować swój czas? Ile czasu tu zostaniesz? Czy twój czas może Możesz być mi dać moim swój czasem? czas? Czy jesteśmy w tym samym czasie? Czy twój czas może być moim czasem? Czy jesteśmy czas w tym gdzieś samym zmierza? czasie? Czy czas się kiedyś kończy? Czy czas gdzieś zmierza? Czy ja się skończę? Czy wraz czas się z kiedyś końcem czasu? skończy? Czy czas się kiedyś skończy? Czy ja się skończę wraz z końcem czasu? Czy można się skończyć? Ile czasu potrzeba, by się skończyć? Ile czasu potrzeba, by się skończyć? Ile czasu Ile czasu potrzeba, żeby wyjść z tej przestrzeni? z tej przestrzeni? Ile czasu potrzeba, żeby odejść? Ile czasu potrzeba, żeby odejść? Witam bardzo serdecznie na wystawie Osuwisko. Jest 11 kwietnia 2021 roku. Dziś jest ostatni dzień tej wystawy i jutro rozpocznie się jej demontaż. Dziś też miał odbyć się performance Osuwisko na żywo w Łodzi w Muzeum Sztuki. I to się nie wydarzy. Chciałabym jednak przejść przez tę wystawę raz jeszcze, a przy okazji podzielić się z Wami kilkoma historiami, które towarzyszyły mi w pracy nad tym projektem. Jeszcze kilka dni temu łudziłam się, że będę mogła przyjechać do Łodzi i spotkać się z Wami. Stąd decyzja o takim formacie jest decyzją ostatniej chwili. I stąd musicie wybaczyć, że ta sytuacja jest trochę improwizowana. Będę potykać się o własne słowa, będę potykać się o ramy tego wydarzenia, ale na pewno nie będę się potykać o rzeźbę. Podstawowym zadaniem tego projektu była próba zbliżenia się do innej materii, do innej niż moja materia, przyjmując, że ja też jestem materią. I paradoksalnie kończę ten projekt w przestrzeni wirtualnej, więc dalej od materii być de facto nie mogę. Żeby jednak nie wyrzucać do kosza miesięcy, a właściwie roku pracy nad tym projektem, będę sobie tę tutaj sytuację wyobrażać inaczej. I wyobrażam sobie, że jestem fizycznie na wystawie Osuwisko w Muzeum Sztuki w Łodzi. Jesteśmy na wystawie Osuwisko. I jesteśmy otoczeni wspaniałymi dziełami sztuki. Ja bym jednak chciała spojrzeć na te dzieła sztuki jako na materię, a raczej zrzeszenia. Zrzeszenia wyobraźni, myśli, idei, dyskursów, pamięci,
nostalgii, zbiegów okoliczności, pracy i właśnie materii. Bo to nie jest takie proste, że obiekt sobie jest i już. I te zrzeszenia czasem się nawarstwiają, czasem rozmywają, przeplatają, a nieustannie między sobą się kołyszą. Materie tych dzieł sztuki też są różnie zrzeszone, różnie ze sobą splecione. I tak na przykład tutaj. Jules, can I ask for photo number 1, please? Thank you. Tak jak na przykład tutaj, przepraszam, tutaj. Tutaj mamy zrzeszenie poliestru i metalu. Can I ask for photo number 2, please? Tutaj na przykład nadal uczę się przestrzeni wirtualnej, więc lewa i prawa jest dla mnie wyzwaniem. Więc tutaj na przykład mamy zrzeszenie metalu, pianki poliuretanowej, silikonu i martwych owadów. Can we come back to the background, please, to the exhibition? Thank you. Więc każda z tych materii wydarza się w czasie. Tak samo jak to zdanie, to ciało, ta sytuacja wydarzają się w czasie, a każdy wydarza się w innym czasie. I teraz, będąc w przestrzeni wirtualnej, ten czas jest jeszcze bardziej skomplikowany. Cytując Laurie Anderson, this is the time and this is the record of the time. Czas mojej materialności jest niczym w porównaniu z czasem plastiku. Ja jestem tylko przecinkiem, można by powiedzieć. A zatem mamy tutaj dostępne różne horyzonty czasowe. Nie ma możliwości ich zsumować. Policzyć je w latach byłoby zdecydowanie za prosto, za ludzko. Dzieła, materie, czas, ruch w czasie tych materii. Wszelkie te materie nie tylko trwają, co poruszają się w czasie. Wszelkie materie wibrują. Wibracja wprowadza materię w proces transformacji, co po ludzku nazwiemy też procesem rozkładu. A można by było przecież powiedzieć, że jest to proces rozkoszowania się siłami Ziemi. W środowisku naturalnym każda z tych materii będzie się rozkładać w innym tempie. W środowisku muzealnym większość tych materii będzie trwać wiecznie, a to jest do momentu, dopóki dział konserwacji będzie się nimi zajmować, to znaczy wiecznie. Nas naturalnie ta zasada nie obejmuje, nas dział konserwacji nie zakonserwuje, stąd musimy szukać pomocy w przemyśle kosmetycznym, a może i dalej. Nie wchodźmy w ten temat. Nawet jeśli dzieło sztuki nie jest poddawane konserwacji, jego materia zacznie osuwać się w inne formy i to będzie trwało wiecznie. Dzieła sztuki będą trwać wiecznie w historii ludzkości. Tak jak plastik. Chociaż nie. Plastik przeżyje nawet pamięć o dziełach sztuki. Jeśli jednak spojrzymy na dzieła sztuki z perspektywy materii, can I ask for corrida, please? Perfect. Ich czas ulega odmrożeniu, a tkanki zaczynają wibrować. Naturalnie nie tak, ale dzięki temu możemy sobie wyobrazić, że każda materia jest w ciągłym ruchu. Dzieła sztuki to organizmy. Ich ciała rozłożone na komórki, włókna, naczynia, ciałka i płytki. Ciała zdolne do samodzielnego bytu. Ciało nie jest dane jako konkretne ciało, ale jest zbiorem potencji, amorficznym, nieskoordynowanym. Ciało nie jest znakiem do odczytania, symptomem do rozszyfrowania, lecz siłą, z którą trzeba się liczyć.
Ciała podlegają zmianom. Budynki oddychają i fermentują. Wszystko fermentuje. Wszystko gnije. Wszystko się zmienia. Pasożytujemy na sobie wzajemnie i żyjemy wśród pasożytów. Mikroorganizmy zwracają nasze ciała ziemi. Rozkład jest zakrzepłym życia. Niekończący się łańcuch wzajemnie pożerających się organizmów, aż do tych niewidzialnych. Can I ask for 3 photos, please? Thank you. Nadal uczę się, gdzie jest lewa, gdzie jest prawa. Świat wirtualny jest bardzo tajemniczą przestrzenią. Ruch pewnych rzeczy jest zbyt szybki, byśmy mogli uchwycić go, lub zbyt powolny dla naszych zmysłów. A co to właściwie znaczy szybki? Teraz, tutaj, ja wykonuję jakiś ruch i czy on jest szybki, czy jest powolny? Czy to ja przesuwam się w czasie, czy czas przebiega przeze mnie? Ja, gdziekolwiek i jakkolwiek by mnie obserwować, jestem produktem usytuowanych relacji z organizmami, narzędziami i nie tylko. Jestem całkowicie pokaźnym tłumem. Człowiek jest w całości ulepioną z nieludzkości. Nader jednak zróżnicowanych, o całkiem innych naturach i prędkościach. Człowiek jest splątany z innymi materiami i może się splątać z kolejnymi i kolejnymi i kolejnymi. W tym projekcie zastanawiałam się, jakie sposoby możemy znaleźć, by splątać się z materią. Jak możemy zbliżyć się do materii. Jak możemy budować alianse. I podstawowa rzecz, na której się skupiłam, to powietrze. Już sam fakt dzielenia powietrza pomiędzy tobą a mną, gdzie powietrze już jest aliansem różnych materii, tworzy wspólny ekosystem. Oczywiście trudno jest mówić o powietrzu w momencie pandemii, w momencie, kiedy wszyscy, tudzież większość osób boi się przekazywania tego powietrza, więc może zostawmy ten przykład. Drugi to dotyk. Can I ask for photo number 1, please? Ach, wspaniale. Dotyk. Naturalnie w muzeum nie można dotykać dzieł sztuki i ja również nie dotknęłam żadnego z tych dzieł. Ale teraz mogę sobie na to pozwolić. Tak. Tak. Prawie jesteśmy razem. Co jest ciekawe, na pracach, szczególnie widoczne jest to dla mnie w rzeźbach, ten dotyk to nie tylko ja dotykająca powierzchni rzeźby, to też ten dotyk artystki wpisany w materię danej rzeźby.
Can I ask for photo number 2? Thank you. Zostawiając dotyk, którego i tak nie mogę tutaj wykonać i nie mogłam wykonać go w muzeum, mogę też skupić się na wąchaniu. Wyobraźmy sobie, że jestem w stanie mogę też spróbować posłuchać, jeśli odpowiednio nastawię głowę. Jak możemy się spotkać w poszczególnych materiach? Dostrzegam poszczególne alianse z powietrzem, z ciepłotą ciała, z pianką poliuretanową, z betonowym podłożem albo z brakiem tego podłoża, tak jak jest tutaj. Nie wiem, czym są te alianse, ale odczuwam ich efekt. Czasem nawet nie odczuwam, tylko sobie wyobrażam, że odczuwam. Wyobrażam sobie, że odczuwam te efekty. Z jednej strony moje ciało przekracza granicę, jest radykalnie otwarte, zróżnicowane i dzięki czemu może tworzyć relacje, związki, alianse, które nie wymagają ludzkiego mianownika. Z drugiej strony ciało wyznacza granice, stawia opór, wymyka się dążeniom, do sprawowania nad nim kontroli. Nie poddaje się próbom ujarzmienia. Jego bunty są bolesne. Jak możemy się spotkać w naszych materiach? Czy spotkanie w naszych materiach jest spotkaniem w ich transformacji? Na ile tym ciałem mogę zbliżyć się do innych ciał? Jak inne ciała wpływają na moje ciało? Zawsze wkrada się ta ludzka perspektywa i transformacja staje się rozkładem, staje się zniszczeniem. Gdy patrzę na osuwisko, to materia dążąca zgodnie z grawitacją w dół.
a z perspektywy ludzkiej to zazwyczaj zniszczenie. Rozkład. Transformacja jako to, co nas łączy. Rozkład jako to, co nas łączy. Transformacja jako to, co buduje wspólne alianse. Rozkład jako to, co buduje wspólne alianse. Ja się rozkładam. Śmierć jest aktem spadania materii. Jest aktem poddania się grawitacji. Śmierć jest aktem spadania materii w dół, ku ziemi. Wyobraźmy sobie sytuację. Nie ma już działu konserwacji, a my pozwalamy materii działać. Co wtedy? Co pozostaje z tego, co znamy? What has left? Co jeśli to jest ostatnia wystawa? Co jeśli to są ostatnie dzieła sztuki? Co jeśli to są ostatnie gatunki sztuki? I gdzie usytuować w tym wymieraniu? Łatwiej mi wyobrazić sobie wymieranie dzieł sztuki. Trudno mi wyobrazić sobie wymieranie gatunków. Wymieranie jest niepoliczalne. Nie mogę go ani dotknąć, ani zobaczyć. Odczuwam tylko jego konsekwencje, a często i to za późno zauważam. Podobno, gdy coś umiera, gdy umiera jakiś gatunek, część nas wymiera wraz z nim. A wymieranie jest współwymieraniem. Ale jak wymieranie może stać się współwymieraniem? Ja mówię to z perspektywy, z bezpiecznej perspektywy, z bezpiecznej geopolitycznej perspektywy. W ramach jednego gatunku nie możemy mówić o tym samym zagrożeniu. Czy nie będąc w stanie zagrożenia, mogę mówić o zagrożeniu? Jak? Czy mam zrezygnować ze swojego przywileju? Czy to kwestia empatii? Czy to kwestia wprawy? Czy są ludzie, którzy mają wprawę we współwymieraniu? A może to ma być odczucie? Całkowicie powierzchniowe, cielesne, afektywne, oparte na ontologicznym istnieniu w czasie, na byciu w procesie stawania się, a więc nigdy nie byciu sobą, nigdy nie byciu tożsamym, a zawsze rozproszonym, zawsze czasowo splecionym z czymś innym.
Być może jedynym pewnym rozwiązaniem jest zejście na Ziemię zgodnie z prawami grawitacji. Czy jestem już na Ziemi? Czy to oznacza koniec ruchu? Czy jestem teraz w bezruchu? Czy zatrzymanie jest możliwe? Jaka jest moja kondycja tutaj na dole? Czy ja odchodzę? Czy w tym bezruchu część mnie już odeszła? Co odczuwała czapla Siwa? Ostatnia czapla Siwa. Czy wiedziała, że jest ostatnia? Co to jest ostatnia? Gdzie jest ostatnia? Co jest na końcu, jeśli istnieje? Co, gdybym była ostatnia? Wstaję rano, wychodzę z domu i nie ma nikogo, nie ma niczego, nie ma żadnego odgłosu. Nic. Nawet ciszy już nie ma. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Nie myślę o ludziach jako o gatunkach. Trudno mi myśleć o innych jako materii w transformacji. Łatwiej mi wyobrazić sobie siebie jako drzewo. Wszystko jest takie ogromne. Nie umiem operować w tej